E27 czy GU10. Dzisiaj pokażę Wam dwie smart żarówki od firmy Linkind. Jedną po Wi-Fi, drugą po Zigbee, czyli jakie możemy mieć oświetlenie smart z dosyć ciekawej nowej firmy na Amazonie. Zapraszam. Tak jak widzicie, te żaróweczki wyglądają jak żarówki. Tutaj nie ma jakiegoś super czegoś ekstra nadzwyczajnego. Tutaj mamy zwykłą żarówkę E27, to jest żaróweczka RGBW, czyli mamy pełne spektrum kolorów. Tutaj mam GU10. Ta żarówka działa nam po Wi-Fi, ta działa po Zigbee, potrzebujemy do niej specjalnego huba albo dopiąć ją gdzieś do innego huba Zigbee, żeby mogła działać. Smart mi się rozwijamy, dlatego ten oto cudowny knefel dołączył do naszego grona, dzięki któremu mogę w wygodniejszy sposób pokazywać Wam żarówki, które testujemy, co jest chyba sobie całkiem fajne. Tutaj mam naszego Linkinda, tego E27 i od niego zaczniemy. Mogę go sobie tutaj wkręcić, odpalić i zacząć pokazywać Wam kolory. Jak widzicie, teraz po prostu świeci się albo się nie świeci. Cała magia dzieje się w aplikacji. Aplikacją do sterowania tą żarówką jest Linkind. To jest aplikacja producenta. Możecie teraz zobaczyć, że mamy też dolną belkę jako tę belkę do sterowania. Całkiem jest aplikacja ładna, co jest dla mnie niezrozumiałe, gdy tworzymy konto, nie ma regionu polskiego, jakimś cudem i musimy wybrać jakiś inny, a jest na przykład, nie wiem, Angora albo jakiekolwiek inne mniejsze kraje, mniej popularne, wydaje mi się, jeżeli chodzi o świat smart home. Podejrzewam, że po prostu komuś się zapomniało wpisać Poland. Ja akurat wybrałem Niemcy, jesteśmy na Śląsku, więc tutaj akurat najbliżej. Jeżeli chodzi o samą aplikację, co ja mogę robić z tą żarówką? Mam ją teraz włączoną, mogę ją wyłączyć. Oraz mogę wejść do środka, no i wtedy mam tak, na samym początku mam pewne presety, czyli mam pewne takie predefiniowane sceny, wobec których ta żarówka może się, wobec których ona się zachowuje. Na przykład TV, żeby nam delikatnie doświetlała, ale nie przeszkadzała w trakcie oglądania telewizji. Sleeping, żeby nas obudziła dosyć mocno. Sunset, światełko nocne. Emocje, takie fioletowe, czyli po prostu ona ma predefiniowane sceny do konkretnego koloru. Czy tam producent dobrze z nimi trafił, czy gorzej, no to widzimy, że czasem w miarę ok. I sleeping, który jest dla mnie zaskoczeniem dosyć mocnym w trakcie recenzowania tej żarówki, bo jest dosyć jasne. Poza tym no, mamy możliwość zmiany barwy naszej żarówki oraz jej natężenia świecenia. A jeżeli chodzi o kolory, no to mamy pełne RGBW i też możemy sobie tutaj ustawić, jak ona ma świecić. Tak jak Wam wspominałem, ona działa po Wi-Fi, więc podłączacie ją bezpośrednio do Waszego Wi-Fi. No i tutaj mamy time zone, akurat jest Warszawa. Widzicie, że tutaj więcej opcji za bardzo nie ma. Tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o samą aplikację. Jeszcze z aplikacji zapomniałem Wam powiedzieć o dwóch rzeczach, więc jeszcze tylko o tym wspomnę. Możemy tworzyć scenę z naszymi żarówkami, więc możemy sobie nazwać tę scenę i określić, co dana żarówka ma robić, jeżeli chodzi o kolor i światło. Więc to jest taka podstawowa rzecz, ale fajna rzecz. To jest w opcji Smart. Mamy Vacation Mode, czyli możemy dodać tą żarówkę do naszego trybu wakacyjnego i wtedy, gdy ustawimy sobie, że akurat w tym czasie mamy tryb wakacje, to one będą udawały, że ktoś jest w domu. Będą się zapalały w jakichś różnych godzinach, gasły i dzięki temu będzie no taki trochę Kevin sam w domu, tylko że smart. Żarówka ma również wsparcie dla asystentów, dla Alexy oraz dla Google'a. Nie ma niestety wsparcia dla HomeKit. Jeżeli chodzi o Alexę, no to możemy ją wyłączyć albo włączyć. No jak widzicie, mam tutaj w aplikacji cyk, cyk. A w asystencie tak samo mogę ją wyłączyć, włączyć albo zmienić na przykład jasność. Zmniejszyć, zwiększyć i również wyłączyć. Włączyć mam też pełne sterowanie głosowe tą żarówką, więc no tutaj mamy po prostu zwykłe wsparcie dla asystentów, jakiego byśmy oczekiwali. Alexa, turn off the light in the living room. Alexa, turn on the light in the living room for 50%. Drugą żarówką od Linkind, którą możemy sobie kupić, jest GU10. Mam nawet taką fancy przejścióweczkę, żeby móc ją podłączyć, pokazać Wam, jak świeci.
Główna różnica w stosunku do żarówki jest taka, że ta żarówka działa po Zigbee, nie po Wi-Fi, więc musimy mieć bramkę Zigbee od Linkind albo jakąś inną otwartą bramkę, żeby móc ją ze sobą sparować. Moc tej żarówki to jest 450 lumenów, a barwa jest od 2700 do 6500 kelwinów, czyli mamy barwę zimną ciepłą, nie mamy RGBW, więc tutaj nie będziecie mogli sterować różnym oświetleniem. Tutaj mamy po prostu prostą smart żarówkę w GU10. Poza tym, jeżeli chodzi o aplikacje, asystentów, wszystko jest identyczne jak w tej oto żarówce. Linkit zrobił to tak samo. Jak się plasują ceny tych żarówek? Zestaw 4 żarówek Linkit, tych E27 w takim bardzo podstawowym opakowaniu, że tak powiem, kosztuje 26 euro. Dwie GU10 to jest koszt 20 euro. To są bardzo proste żarówki, moim zdaniem. Ta aplikacja jest prosta, te opcje są proste. To, że mamy dostęp do asystentów jest fajne, więc raczej to nie jest coś, na czym będziemy budować nasz smart dom. To jest coś, co możemy dodać do istniejącego smart domu, jeżeli uważamy, że ta cena jest ok. Czy jest wysoka, czy jest niska? Moim zdaniem ona jest w miarę porównywalna z ceną Ikei, co nie jest akurat jakieś super, bo IKEA nie robi genialnych żarówek, moim zdaniem, jeżeli chodzi o bycie smart, więc mamy tutaj dosyć tanie żarówki smart, które możemy dorzucić do naszego domu. Prosta rzecz, moim zdaniem. Jeżeli to są najtańsze żarówki smart, które sobie podepniecie i chcecie po prostu mieć kolejne do waszych ekosystemów bez HomeKit, bierzcie tego Linkit z wersją E27 albo GU10. A jeżeli znajdziecie jakieś inne tańsze, to weźcie po prostu te tańsze. To jest taka moja opinia. Tutaj nie ma nic jakiegoś specjalnego na plus ani na minus. Cytując klasyka Krzyśka, no to jest żarówka, więc świeci. I to jest podsumowanie recenzji tych sprzętów od Linkit. Oczywiście możecie je znaleźć na Amazonie, tak jak wspominałem. No i zapraszam Was do naszych pozostałych świetlistych recenzji, gdzie będziemy dużo różnego rodzaju żarówek również testować, takich, które są lepsze i takich, które są gorsze od tych, które mam dzisiaj na stole, a dzięki temu oto dzyndzlowi magicznemu, który obok mnie stoi, no to po prostu te recenzje będą przecudowne. Jeżeli macie jakiś pomysł, co jeszcze możemy sobie tutaj postawić, żeby fajniej recenzować sprzęty, piszcie w komentarzach. Zawsze możemy odpowiedzieć albo nie. 50% szansy.